Proszę Państwa, mam dla Was propozycję, którą chcąc nie chcąc musicie zaakceptować, jak będzie wyglądał dzisiejszy odcinek. Przede wszystkim zaczniemy sobie od bitwy, bo jeszcze nie stoczyliśmy bitwy, a bym chciał z chęcią zobaczyć, po pierwsze, czy bitwy nie crashują, bo jak będą crashować bitwy, to nie ma co dalej grać. Po drugie, chcę zobaczyć, jak wyglądają te bitwy. A po trzecie, chcę zobaczyć, jak wyglądają nasze jednostki. Po czwarte, chcę zobaczyć, jak bot ogarnia bitwy. I to są 4 rzeczy, które będziemy zobaczyć, bo zaraz dojdzie do pewnej konfrontacji, stłumienia pewnej chłopskiej rebelii. Druga część tego odcinka to ten mod chyba trzeba powoli. Tu nie trzeba powoli, tu nie można szybko, tu trzeba wolno. Tak mi się wydaje. Patrząc na jak mamy totalne niedobory gotówki, jak wyciągamy nawet niewielkie jednostki, to musimy chyba kilka tur, że tak powiem, przeskipować, przeznaczyć na rozbudowę i zobaczyć, jak tu się sytuacja dyplomatyczna, geopolityczna wykręci, rozkręci, że tak powiem, zachachmęci. Dlatego ja część odcinka sobie będę wycinał, żeby popchnąć, no nie fabułkę, ale tury do przodu, bo głównie będę budował, wieżyczki stawiał, handlował prawami tymi o handel z tymi naszym konklawem dyplomatowym. Żeby nie było, nie, że cały odcinek pójdzie, cała seria, nie wiem, 10 pierwszych odcinków, to będziemy patrzeć, jak się gra wbuduje. Nie wiem, dla mnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy w Medievalu, czyli rozbudowa osad. Ale no większość ludzi to TikToki, dopaminka i nie wytrzymują tego, także no część będę wycinał, ale przede wszystkim zaczniemy od tej bitwy. Zacznijmy od tej bitwy, bo tu jest jakaś rebeliancka armia, jakaś horda maruderów, nie wiem, rzezimieszków. Problem jest taki, że tu nie mamy jednostek piechoty strzelskiej, żadnych muszkieterów, akebuzerów. I mamy tylko ten jeden oddział jakichś grenadierów, zobaczymy jak to działa. Mamy oddziały, mamy husary, mamy tylko kawalerię generalską, eskortę właściwie, która raczej nie powinna walczyć. Mamy kirasjerzy? Kornet kirasjer? Okej. To jest kawaleria strzelecka, o proszę. Mamy pikinierów, mamy tych. Zobaczymy. Tu mamy armię bandytów pod dowództwem Jana Kazimierza. Nie myli z innym Janem Kazimierzem. Którzy mają pieszych muszkieterów, Maxów, Waldensteinów. Nie wiem, jacyś heretycy. Chłopi, jeszcze z czasów mediewalowych, drwalowie, tu widzę, że kopacze. Mają też regiment Piccolo Kirasjerów, nie wiem. I piechotę pikinierów. Dziwi mnie, że... Jezus, jakie oni mają słabe statystyki. No chłopi prawie mają lepsze statystyki od tych pikinierów. Patrzę, że te jednostki mają jakieś tam lorowe, historyczne nazwy, nie wiem, chorągwi, banerów. Ciekawe. Dobra, bitwa. Pierwsza bitwa tej serii. Polski, Rzeczpospolitej naszej pięknej. Na modyfikacji 1648. Zapraszam bardzo serdecznie. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. 1000 gier w najniższej cenie. Koniecznie zakupuj korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie możemy, kupuj na energię. No i taka mapa. Z jednej strony fajna, z drugiej strony problematyczna, jak mamy manewrować tymi kwadratami, tymi piechotą strzelecką. Zobaczymy, jak to będzie działać. Ta kawaleria eskorta też strzela. Możecie strzelać sobie kiedy chcecie. Wy możecie zejść z koni? Nie możecie zejść z koni. Mamy pikinierów. Kompletnie nie mam pojęcia, jak taką bitwę przeprowadzić. Będziemy testować. W sumie dobrze, że pierwszą bitwę mamy testową z rebeliantami. Mamy tych naszych grenadierów. Ich zasięg jest piorunująco mały, nie wiem, jak ich ustawimy z tyłu za pikami, to może przerzucą nad głowami swoich w kierunku oponenta. Nie wiem, przetestujemy, zobaczymy jak to będzie działać. Możemy jeszcze zobaczyć, jak będzie wyglądała... Jak wyglądają jednostki, bo jednostki są ładne. Jeżeli chodzi o wygląd, tutaj ładne zbroje tych naszych kirasjerów, strzelców, mają po jednym pistolecie. Okej. Pokaż nasze piki zwarte 228. Też ładnie różnią się modele, fajnie to wygląda. Nasi grenadierzy obładowani tymi pasami z amunicją, z lątami, jakimiś tymi bombami do rzucenia. Piękna pogoń litewska, jako część Rzeczpospolitej. Nie wiem, co to są za sztandary, bo widzę, że nasza kawaleria cały czas korzysta z jednego sztandaru. Nie wiem, co to jest. Może ktoś napisać. Ten jaki jeszcze fikuśny kesk. Tutaj kapelutek. No fajnie to wygląda, czuć. Właśnie chciałem zobaczyć, czy czuć ten taki XVII-wieczny już, połowy XVII wieku klimat jednostek i faktycznie to wygląda. No taki poważnie, jakby miał teraz wybierać jakiego chcę Total War'a, to nie chciałbym na przykład Medievala 3, a chciałem Total War'a skupionego na właśnie tej wojnie 30-letniej. Dobra, rozpocznijmy rozgrywkę. Na bębenkach nawalają.
Rotujemy, zmieniamy, ustawiamy się przodem do przeciwnika i na bębenkach nam dzwonią. No dobra, to niech sobie maszerują przy tych bębenkach. I nie mogłoby być innej ścieżki dźwiękowej do modyfikacji tego typu niż soundtrack z ogniem i mieczem. No, bębenki teraz zagłuszają, ale jest ogniem i mieczem w tle. Pięknie. Co? Ta gwardia generalska już strzela? O kurde, ty, to oni mają taki zasięg? To zaraz on ma jeden oddział tych, on ma jeden oddział strzelców. Jeżeli on ma jeden oddział strzelców, to oni też zaraz pewnie zaczną szczylać. Co jest niepokojące. To jest niepokojące. Rozstój naszych generałów, bo głupio by było jakby polegli. Oni już zaczęli strzelać. Rozciągnięci. Oddali jedną salwę w pierwszy oddział pikinierów. Zobaczymy, jakie straty ponieśli. Okej. Niech sobie idą w kwadratach. Damy radę. Nasi kirasjerzy. Bardzo króciutki zasięg z tych pistoletów. Strzelcie w tych chłopów, zobaczymy, jak to wygląda. O, powiedzmy. Taka, wiecie, podglądowa bitwa, no bo my mamy gówniane jednostki, on ma gówniane jednostki, więc no tutaj tylko zobaczymy, czy to po prostu działa. Weź wiedź teraz kawalerią w tych strzelców, bo nasza piechota podchodzi. Jeden oddział pikinierów rzuć tu, drugi oddział pikinierów rzuć tu. Tymi grenadierami spróbuj wrzucić... O, tu też strzela. Spróbuj wrzucić tymi granatami. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Fajnie tylko, żebyście nie zahaczali tych. Nie zahaczali piki. O Jezus. Pięknie minęli. Nie, bo chcę zobaczyć. Czy to jest kawaleria tego? Która będzie dystansowo uciekać? Ojej, naprawdę? Dobra, bo chcę zobaczyć, jak te granaty będą wyglądać. Dorzucicie? Dorzucicie do nich? Rzucisz? Mordeczko, pokaż, bo tam bitwa się toczy, a ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. To jest ten moment, kiedy robicie zamach. Bo wam już poza zasięg uciekli. Cholipka. Jak to wygląda z tej strony? Dobra, nasze piki walczą na generała, chłopi biegną do tyłu, generale. Nasza kawaleria nie radzi sobie z tymi muszkieterami, weź ich cofnij, żeby ich nie stracić. Jakbyście nie puszowali... O właśnie, o, ci już spanikowali. Problematyczne chyba będą bitwy, tak mi się wydaje. Pojedynek pikinierzy na pikinierzy to jest totalna masakracja. Nie wiem, połowę oddziału straciliśmy. Połowa oddziału nam poległa, a tutaj chyba ci grenadierzy w końcu rzucą. O nie, znowu uciekają. Strasznie długo zabierają się do rzutu. No nic, będziemy musieli przetestować na jakiejś zwykłej bitwie z lepszą armią z naszej i ze strony oponenta. Dobra, wygraliśmy. Bardzo dziwnie się prowadziło tą bitwę. Mam nadzieję, że potem jak będziemy mieli już normalną armię, husarię, strzelców, działa, armaty, to będzie jakoś przyjemniej. Bardzo intuicyjnie, niepraktycznie. Ale mówię, to była jakaś śmieciowa armia kontra inna śmieciowa armia, która stała w forcie w Kielcach. No dobra, ale najważniejsze, nie crashuje i jednostki ładnie wyglądają. Bot coś tam ogarniał, coś tam manewrował, na ile to było możliwe. Wieżyczkowy na początek odcinka nie. Nasz Hugo Haller von Hallenburg nie postawi żadnej wieżyczki na początek odcinka. Poznajmy końca tury i pozwolę sobie troszeczkę rzeczy powycinać, żeby popchnąć rozbudowę naszego kraju, naszej pięknej Rzeczpospolitej. A to takie buty? Człowiek chciał sobie posiedzieć, pochillować, pobudować, a tu wojna! Prusacy nas zaatakowali! No to wojna! Jezus, ale sypie generałów. Herezja. Anabaptyści. Radykalny ruch religijny w Munsterze. Munster to jest chyba troszeczkę poniżej Hanoweru, środkowo-północne Niemcy. 534, 535. Także to nie nasze sprawy. Burdul Reichu zostaje w Reichu. Żołnierze plądrują nasze ziemie. Nasze wioski. Nic nie jest święte ani bezpieczne przed nimi. Szkoda tylko, że mi nie pokazali gdzie. To chyba chodzi o to, że Kowno jest oblegane. Armia pruska. Johann David von York, Maksymilian. Pruska armia. W Kownie mamy Hermana Minkowskiego z niewielkim garnizonem. Ja właśnie odciążyłem garnizon.
Właśnie odciążyłem garnizon, bo chciałem zmniejszyć koszty utrzymania. Chciałem ich do fortów po niewierzu zładować. No dobra, w takim razie będziemy bronić miasta. Zobaczymy, jak wyglądają obrężenia. Jeżeli koło stracimy, to jeszcze tragedii nie ma. Wyciągamy wszystkich, ale no będzie duży... Jak mamy zrobić mobilizację, to będzie duży problem. Zostawili puste forty. Friedstein Windau. A, bo to są w ogóle ziemie tego. Oni przyszli od strony Królewca Prus, bo tutaj jest Liga Protestancka. Liga Protestancka to co innego niż... Znaczy, no, to nie są dosłownie Prusy. To jest Liga Katolicka, jest Liga Protestancka i najważniejsze księstewka landy niemieckie. Zobaczymy, bo może się obronimy. Nie mam pojęcia, jak tu wyglądają oblężenia. Bo to jest kawaleria. Wy jesteście piechotą do walki z Warciu. Tu dwa oddziały na pewno będą, no wy niestety nie zdążycie, szkoda, że tych pikinierów nie będzie. On posiada dużo generałów, trochę tego, tu nie posiada też strzelców za bardzo, lokal militia, no właśnie. Takie gówniane jednostki, jeżeli te mury, Kownie, jako duże miasto, zamek, fort gwiaździsty, no to może pogonimy Prusaka z naszych ziem. I Malbork jest też obrażony, Malbork. Tu mamy Aleksandra Korwina. Już troszeczkę z lepszymi jednostkami. I von Bulow ciebie oblega. Kurt von Bulow. Ciekawe, czy z Kurdystanu? Bo Kurd. Ach, te śmieszki. Dwóch generałów, okej. No dobra, zobaczymy. Tu może jakąś... Piraci pływają po Wiśle. No dobra. Miała być seria taka powolutku, wolno, a nie szybko, a zaczyna się totalny krig. Prusacy nas zaatakowali. Ale nie podoba mi się to, że tyle pieniądza my stracili. Mamy 5600, to jest mniej więcej połowa tego, co mieliśmy mieć dochodu w tej turze, a oni tylko 2 miasta zaczęli oblegać. To jest niepokojące. Wojna! Księstwo Prus i elektorat Brandenburgii wypowiedział wojnę w haniebny sposób. Najechał Rzeczpospolitę Polsko-Litewską w Malborku i w Kownie. No nic dziwnego, że Prusacy chcą odzyskać Malbork. Chcą zdobyć etnicznie polski, historycznie Malbork. Raport budowlany. No fajnie, że się pobudowało. Czy to jest mobilizacja armii? No, my tu mieliśmy jedną armię rozrzuconą po forty, która czeka tylko, żeby ruszyć z rozkazem na Królewiec. Tylko oni tam będą szli, o Jezus, przez te bagna w armii Mazur, znaczy bagna, jeziora, rzeki. Nawet nie wiem, jak tu się przechodzi. Na pewno zaczniemy od rzeczy ważnych, a rzeczą ważną, najważniejszą jest postawienie wieżyczki. Także postawmy wieżyczkę. Nawet pójdziemy tutaj. Ten zakamarek Karpat. Tu też jest przejście. Też postawimy. A kto wie, być może jakaś bisurmańska, moskiewsko-tatarska, kozacka horda się pojawi, a dzięki wieżyczce będziemy wiedzieć, że zbliżają się nieprzyjaciele. No nie. Ty, no jeżeli to tak się dzieje, ja pochwaliłem bota w poprzednim chyba odcinku za dyplomację, że jakieś tam kontroferty próbuje kręcić w miarę sensowne. Znaczy to, że kupuje prawa handlowe po chorych ilościach, to nie wiem, może dlatego, że Rzeczpospolita żytem stoi i wszyscy żyto kupują. No tu mamy 3 generałów. W fortach. No jest jak jest. Nie wiem, czy to nie jest moment, kiedy musimy się rekrutować, jak jeszcze nas Austriacy zaatakują. No bo wtedy to będzie znaczyć, że AI jest średni i bot po prostu atakuje wszystko, z czym graniczy i uzna, że jest słabiej bronione. Wyjdźmy z założenia, że te 2 miasta się obronią. Weźmiemy naszego Stanisława Żółkiewskiego, Mansteina naszych czasów. Przeprowadzi nas przez jeziora Mazur, zmobilizujemy tu armię. Weźmiemy wszystko. Weźmiemy wszystko i wszystkich. No wy w następnej turze wyjdziecie. Jak ja wyjmę tą jedną armię, my jesteśmy na minus. Polski nie stać na prowadzenie jakiejkolwiek wojny. Polski nawet nie stać na to, żeby ją było Ci Prusacy to chyba zapomnieli, że nie są w trakcie wojny 30-letniej. No dobra, może jeszcze nie są i mają sojusz z Bajeruchem. To jest, nie mam pojęcia gdzie to jest gdzieś koło Bawarii będzie, nie? W sensie region bawarski któryś. Pomyliście kierunki. Kierunki pomyliście i to idzie na Warszawę, a Warszawa pusta. To jest fort. A tu książę Władysław, dziedzic. Panie dziedzicu Władysławie. Do Stanisława Żółkiewskiego trzeba przerotować. Chociaż mogę wieżyczkę postawić. Okej, cenna wiadomość. Najbliższa przeprawa do Warszawy jest przez Płock, więc najpierw trzeba będzie obronić Płock. To zrobimy tak, w Płocku ile mamy? Mamy 5000. W Płocku zrekrutuj, no właśnie, to co się warto rekrutować.
żeby dobrze było. Piechota hajducka. Kozacy, czekaj. Missile Attack 13. To są piechoty strzeleckie. No to ci hajducy wydają mi się najbardziej legitni. No, praktycznie to samo co kozacy, tylko nie są kozakami. To weźmiemy sobie 3 oddziały hajduków, natomiast do piechoty, do walki zwarciu. Tu mamy demilansjerów, to są szermierze, 14-12, to są pikinierzy. No, Prusacy z tego co widzieliśmy, co nas wywiad donosi, mają bardzo dużo pikinierów, tak? Bardzo dużo pikinierów, większość ich armii. Dwuręczne te miecze mają! Co ty gadasz? Jaki to jest okres, że oni z dwuręcznymi mieczami na ustawkę przychodzą? Znaczy zakładam, że jak coś takiego ci wparuje, to od środek twojej armii to będzie boleć. No dobra, pik to raczej nie będziemy stawiać. Znaczy nie będziemy stawiać na oddziały pikinierów. Weźmiemy sobie tych szermierzy. Zostało 2900, to za to w Warszawie zrobimy 2 oddziały husarii. I przez to, że kilka oddziałów rekrutujemy, tu wyjęliśmy nawet nie całą armię, bo jeszcze tutaj mamy dodatkowe jednostki termowe. Masakra, jak my, przecież ta Rzeczpospolita nic nie zarabia. Co to w ogóle ma być? Mamy wszystkie jednostki, jakie mogę, mam praktycznie pochowane. Co to w ogóle ma znaczyć? O, cieś, no właśnie, mam jeszcze z Prusakami z tej strony graniczymy. Wałcz. Trzeba bronić Wałczu. No i zacznę te wszystkie jednostki tu rzucać. Karl Friedrich Goderer do Wałcza. Ci jednostki generalskie jako strzelcy to całkiem przydatni mogą być. No i to jest właśnie efekt, jak nie ma wieżyczek. Gdzie się kończy nasza Polsza? Nasza Polska ma granicę niestety. Tam gdzie my, tam granice naszej pięknej ojczyzny. Postawili wieżyczki, to byśmy wiedzieli, że oponent idzie. A jeżeli będziemy na minusie, no to wyprawa naszego Hugo wieżyczkowego traci na sensie. No chyba, że będą chcieli zawieszenie broni. Czy Prusacy chcą zawieszenia broni? Albo podpiszemy sojusz z Austriakami. Gdzie jest nasz biczek? Imperialny dyplomata. Panie Albrechcie, porozmawiajmy. Warto rozmawiać. A imperialny dyplomata mówi, że sojusz to bardzo zły pomysł. No niepokojący. Człowiek chciał się skupić na handlu, na życie. A tutaj inwazja, proszę państwa. Wielka wojna naszych czasów. No dobra, nie będziemy całej armii mobilizować, w sensie wszystkich wyciągać. Bo nie wiadomo, gdzie wróg się pojawi, a po drugie, no nie stać nas na to. Także będziemy się bronić tym, czym mamy. Zaczyna się wojna ze wszystkimi dookoła. Dobra, to jest trochę dziwne. Znaczy, z jednej strony, no nie ma w takim razie tych skryptów, jak na przykład jest na Divine Conquer, że są frakcje dobre i złe. No ale dlaczego nas zaatakowali, nie mam pojęcia. Mieliśmy dobre relacje z Austriakami. I powinniśmy mieć. Nic im nie zrobiliśmy. Bandyci rajdują. Czekaj, co mamy? W czasie wojny załamuje się porządek. Zwiększa się poziom bandyterki, głodu i desperacja wśród ludzi nakłania ich do napadania i kradzieży. Handel się załamuje niedobrze, bo nas nie stać na prowadzenie wojen. Wzmocni region w Chełmie. Spoko. Spróbujemy wzmocnić region w Chełmie. Wzmocniony Wałcz odstraszył Prusaków. Bardzo dobrze. Rebelia w Aachen przeciwko imperatorowi. No fajnie, że jest rebelia w Aachen przeciwko imperatorowi, ale imperator stoi mi pod Krakowem. Tam jest nasz król. Zygmunt. Trzeci. Z wazów. Z tych wazów. Z tych trzecich, tych Zygmuntów. Także mam nadzieję, znaczy możemy ściągnąć posiłki. No dobra, to lecimy po Śląsk, lecimy po Prusy. Ja zapowiedział, że taki będzie nasz cel, żeby zająć Prusy, zająć Śląsk i za granicę na Odrze, ale no, mieliśmy sobie się przygotować. Zając miał się rozkoszować razem z wami rozbudową, patodeweloperką, industrialną chłostą naszej Rzeczpospolitej. Była gdzieś armia, która zniknęła, a ta armia była duża i ta armia była niepokojąca. Oni nas zaatakowali i sobie poszli. Dobra, dajemy szansę, testujemy tą modyfikację, ale na 2 oblężenia, które już były, Malborku i Kowna, oni sobie poszli. Tu stanęli, też sobie poszli. Ciekawe, czy ta armia, którą tutaj zespotował ten oddział pikinierów z tego fortu, czy też sobie poszła? Książę Władysławie. Oni nie mogli daleko pójść. To była duża armia. Jedyny kierunek musieli wrócić do siebie, bo tutaj byśmy ich zobaczyli. Jedyna droga idzie na Płock, na Płocku ich nie ma. Na ten fort raczej by nie szli.
No chyba, że bot wypowiedział wojnę i zdał sobie sprawę, że odwalił manianę tak zwaną po polskiemu. Że tam do pruskich generałów doszło, że... O, Fackenhausen. Ten Fackenhausen? Ten z Chin? Hehe. Mało śmieszny żarcik, bo czaisz, bo Fackenhausen był doradcą u tego, Chiang Kai-sheka, i to było w Chiny, a Mao też jest z Chin i dlatego to jest podwójnie mało śmieszne. Napisz XD w komentarzu, bo cię dojadę. Widzowie wiedzą, kiedy śmiać się z zająca. No nie za bardzo wiem, co mam o tym sądzić i co mam z tym zrobić teraz, no bo jeżeli jest okazja, żeby się jednak z nimi dogadać, spoko, straciliśmy kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy przez te zamieszania, prowokacje tak zwane pruskie. Ale jeżeli dałoby się uniknąć wojny i wrócić do fortów, to ja chyba to zrobię. No nic, cofnij was. Cofnij was. Zobaczymy. Jak nie, no to po prostu już będziemy lecieć na pełno. Mi się wydaje, że on chyba zdał sobie sprawę, że coś nie tak poszło i się wycofuje. Ale skoro już mamy wojnę, to ja sobie jakieś tam kluczowe forciki przejmę. Relacje pogorszone, bardzo słabe. Trzeba było nie atakować. Szkoda, że tych fortów na przykład nie można sobie w konferencjach pokojowych dawać. Byśmy pozajmowali forty, a potem ich mu je przekazali w konferencji pokojowej. To by było dopiero fikuśne. A możemy na przykład jednego z generałów wysłać po ten fort. To jest chyba pusty, nie? No właśnie. O, i tu od razu pokazał tą armię. Ta, to jest ten Bulow, co ja się śmiałem, że kurt, i on się tutaj wycofał. No dobra, to z Malborka też wyjedziemy kawalerią. Przy okazji będą darmowe jednostki w utrzymaniu, to tym lepiej. Oj, Malbork jest wkurzony, jak nie ma garnizon, ale tak na trytytkę, to zostawimy wam na tańszy oddział. Ej, może my jeszcze na tej wojnie zarobimy. Dodatkowe forty, żeby naszych żołnierzy porozrzucać. Gorzej jest, że są ci Austriacy i teraz nie wiem, czy mobilizować. No dobra, no też podejdziemy. Wyjmiemy z Chrzanowa armię. Bo mimo wszystko to jest król. Trzech naszych innych generałów. Prowadzimy ciebie. Tu mamy kawalerię innego generała, tego też sprowadzimy pod Kraków. Będziemy bronić stolicy. Cześć, witam, panie Hugo. To jest moment, kiedy trzeba się wycofać. Z Warszawy husarię na razie też porozsyłamy do fortów. Właściwie do Skierniewic ich wyślemy. Tutaj będzie ta husaria tutaj widzę, że ma dodatkowe boosty, jest przetrenowana. Doświadczenie srebrne, to jest 4. poziom. Mieczyk, czyli ma tam jakieś pewnie więcej walki, zwarcia albo szarży. Bardzo dobrze. Jeszcze przeoszczędzimy. No patrzcie, widzicie, już na plus wychodzimy. Jeszcze z Płocka ściągniemy jednostki do fortów. Wyciągnij to wszystko, co zrekrutowaliśmy. Płock leciutko wkurzony. Może jeden oddział piechoty zostaw, tej tańszej. O właśnie, po co przepłacać, jak można tanio. Do Kutna ich schowamy. Przynajmniej garnizony porekrutujemy. Gdzie jest nasz dyplomata? Nasz dyplomata jest, panie Przemysławie. Poszukaj nie pruskiego, poszukaj dyplomatę saksońskiego. Szwajcaria nie. Potrzebujemy Saksonii, bo jeżeli dobrze kojarzymy mapkę, no to Saksonia jest tak fajnie umiejscowiona, że jest pomiędzy Austriakami a Prusakami. Jednych i drugich nie lubi. Co prawda w tej wojnie to powinni... Oj, saksoński stoi tu obok. Przypadek nie sądzę. Znaczy z tej wojny to są 30-letniej, powinien być po stronie protestantów, no ale ani Prusaków, ani Austriaków, Habsburgów nie powinni za nimi przepadać. Więc panie, jesteś też elektorem. Także masz głosik. Zygmunt III, cesarz HRE, Władzio IV, jego syn, car Rosji. I jacie, jeszcze królestwo do tego Szwecji, wyciągamy koronę Czech i Węgier od Habsburgów, Mołdawię pacyfikujemy, przyłączamy. I Wielka Rzeczpospolita od Alzacji po ruskie stepy, kresy syberyjskie. O Jezus. Takie możliwości. Sojuszu nie chcecie, tak? A prawa handlowe chcielibyście? Handeli. Wycofuje się. Do fortu się wycofał. Nie szturmował Krakowa. Od bandyto jeden. Wojnę wypowiedzieliście, handel zatrzymaliście i z Prusakami i z Austriakami, czyli dwóch naszych głównych sąsiadów. My chyba tylko w ogóle z nimi graniczymy, nie licząc tej Ligi Protestanckiej i Katolickiej. Bo z Saksonią i z Czechami granicy nie mamy. Znaczy z Czechami mamy przez górę, ale tam chyba szlak handlowy nie wiedzie. Z Krakowa się wycofali? Patrz, wycofali się. I tutaj szła armia, dzięki wieżyczkom Hugo widzieliśmy armię i już jej nie ma. Nie wiem, nie podoba mi się. I palenie wiedźm. Shalom my lady. Patrzcie, 2 za jednym tym podejściem. Mniej drewna zmarnują. 40 do 60 tysięcy egzekucji. O Jezus.
W tym momencie warto przypomnieć o pięknej polskiej fantastyce Inkwizytora. Jak ktoś nie czytał, to polecam. Fajny pomysł na alternatywne uniwersum. W sensie to jest nasze uniwersum, ale leciutko zmienione odnośnie religii. Nie będę wam spoilerował ani wchodził w szczegóły, ale fajny patent tam jest zastosowany, jeżeli chodzi o fantastykę, ale taką historyczną, ale fantastykę. Spoko sprawa. Wycofali się, tak? Tak, to jest ta armia, tak? No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Raport z końca tury. Prusacy wrócili? Nie, nawet odsunęli się od fortu, w której mi zajęliśmy. O czym to świadczy, że no coś jest nie tak z AI, z tą sztuczną inteligencją. Ogłoszono sojusz Kolonia i Prusy. To nie jest raczej sojusz wymierzony przeciwko nam. No dobra, no to wracamy do biznesu. Business as usual. Panie Władysławie, możesz... A nie, w Polsku już mamy generałów. To pójdziesz ewentualnie z tym Stanisławem Żółkiewskim, będziesz ofensywy prowadził. Wielkie ofensywy naszych czasów. No to co, panie Hugo? Wracamy do stawiania wieżyczków. Postawisz jedną wieżyczkę, myślę, że tutaj, na tych wzgórzach. Cyk, i potem tutaj jeszcze jedną gdzieś... To też jest nasze? To też jest nasze. Powiedzmy tu w tych lasach. Już będziesz dalej tutaj Małopolskę. Kleinpolen. Kleinpolen. Nie mogę z tego. Kleinpolen. W ogóle spadł śnieg. Jest więcej śniegu niż poprzednio na mapie. I on wyszedł z tego fortu i już nie wróci z tego fortu. A w jedną turę tu przyszedł. Jakby stracił, powiedzmy, 1/5 ruchu. Przez tego. Jest Winter 30%, a w następnej turze mógł sobie się ruszyć, więc faktycznie czuć tą różnicę. Do Chrzanowa, Kraków, możemy coś rozbudować w Krakowie. Coś, co dałoby pieniądze. Market tygodniowy, o proszę bardzo. Supply wagony, kupca będziemy mogli wystawić i więcej handlu. No i cyk, praktycznie wszystkie szekle poszły na markecik krakowski. Ale tak jak mamy wojnę, to możemy wasze forty pozajmować, Gliwice zająć, prowokacja gliwicka. Tyk, prowokacja gliwicka. Wiem, że relacje pogorszone. No szkoda, że nie można handlować tymi fortami, bo to byłoby genialne. Poznań prawie zadowolony, jak nawracanie Poznania, 53%. Tu było chyba 8% startowo, więc całkiem nieźle idzie. Co ty gadasz? My już możemy merchanta rekrutować, a mogę w Krakowie zrekrutować merchanta? Może Gildia Kupiecka się striggeruje. Zrekrutuj merchanta. Generalnie nie wiem, czy wiecie, ale na przykład budowanie maksymalnego poziomu kościoła na postawce, nie wiem jak jest tutaj na modyfikacji, ale budowanie maksymalnych kościołów świątyń powoduje, że kupcy słabiej działają, jeżeli są rekrutowani z tej osady. Nie wiedziałem o takich rzeczach w Medievalu. Dobra, tutaj rekrutuj kupca, a gdzie mamy? 93%, 75%, 23%. W Wałczu jest mało. W Wałczu nie można zrekrutować księdza. W Czewie będzie jeszcze mało katolików? Nie, całkiem sporo. A w Malborku będzie pewnie mało. No właśnie, to w Malborku zrekrutuj kapłana. W Czewie w sumie też, jak można. Więcej kapłanów, tym szybciej tej herezji się pozbędziemy. No tu mamy 3 jednostki, które płacimy, ale spoko, 7600. No i to już się Zączkowi bardziej podoba. Handeli. Jak oni przeszli pod Warszawę już? Ty wraczasz, nie? To jest pełna armia austriacka. Jezuitów ciągnie na Warszawę. Jezuici na Warszawę! No to jest husaria. Te 2 oddziały husarii muszą zrobić bitwę pod Raszynem. Tak, bitwa pod Raszynem, Polacy, Austriacy. Tak, na pewno. No nie wiem, no jak nas zaatakuje, no to... może za wcześnie na tego moda, może to jakieś hotfixy są potrzebne, może coś źle odpaliłem. O, 666 w Malborku. Przypadek? Nie sądzę. Nic tu nie zrobiłem, możemy rekrutować tego. Czy wy macie 2 toporki? No, nie, oni mają toporek, oni będą mieli losowe wyposażenie. Dobra, skipniemy turę, nie wiem, zobaczymy co się tu dzieje. Kamerka mi poleciała na na Holandii, widzę jakieś 3 pełne armie. Deklaracja niepodległości Niderlandów od hiszpańskiego króla Filipa II. Tworząca Unię w Utrechcie. 3 hiszpańskie armie idą na Niderlandy, no fajnie. Tylko, że znowu oni wrócili. I teraz nie wiem, czy ja mam wyciągać armię? Czy oni tu przyszli to oblegać i zaraz sobie pójdą? Bo teraz pod Kowno wrócili jeszcze większą armią. No ciężko mi orzec, o co tu chodzi.
Nie wiem, czy na razie sobie nie odpuścić tego moda, bo dziwne rzeczy się dzieją i ciężko planować. Ta armia tu sobie stoi. Tak stanęła, tak sobie stoi ta armia austriacka. Nie jest tak, że Austriacy w tym momencie walczą z połową HRE, z Czechami, z Palatynatem, zwłaszcza z Czechami, którzy są tuż przy tym. Znaczy, te armie tutaj to one ze Śląska wyszły, bo Śląsk jest austriacki. Jest jak jest, mamy kupca. Bronisz Batory, proszę bardzo, jakiś z Transylwanii, Batory. Sulu 9 florenów, no to takie średnio. Ale tak patrzę, że te wszystkie dobra handlowe to są takie 16 florenów. To jest max ile widziałem, to trochę tak bez sensu, jeżeli my mamy 8 florenów za zboże, 2 floreny? 2. Coś tu jest nie tak z tą modyfikacją. O, 27 mamy rekord. 27, jeżeli chodzi o handeli. Nawet kopalnie gdzieś tu węgla dawały 8. Kopalnie węgla ze Śląska dają 8. Nic dziwnego, że kopalnie węglu nierentowne. Dobra, wiecie co? Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie o tej modyfikacji. Może tu nie można grać na tych bardzo wysokich poziomach, tak teraz się zastanawiam. Może to być jeszcze problemem, bo niektóre mody po prostu nie przewidują, że grasz inny poziom niż normalny. I może dlatego bot odwala i mamy tak ciężko finansowo. Znaczy to, że jest ciężko finansowo, to byśmy przeboleli, bo są forty, darmowe utrzymanie i można sobie manewrować. Ale z tym odklejonym AI, no to nic nie porobimy. Dobra, tu na razie zakończymy. Nie wiem, czy odcinek, czy całą serię. Zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, może wygraliście. To się wypowiecie, czy my to jest normalne tej modyfikacji, że to tak ma być. Jeżeli tak ma być, no to zostawiamy, no bo wtedy ten mod jest bez sensu. A jak nie, no to nie wiem, z restart serii czy coś. Także co, dziękuję wam za uwagę, do następnego. Cześć, cześć.